Travel Fan prezentuje film Zjednoczone Emiraty Arabskie – przygoda z szejkiem. Położone na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Arabskim państwo powszechnie kojarzone jest jako synonim przepychu i nowoczesności. Współczesne Emiraty należą do najszybciej rozwijających się i najbogatszych krajów na świecie. Ultranowoczesny Dubaj oraz bajeczne, bogate, stołeczne Abu Dhabi wzbudzają powszechny zachwyt przybyszów. Wizytówką tych miejsc są niewyobrażalne drapacze chmur, sztuczne wyspy w kształcie palm, pełne przepychu pałace, luksusowe hotele i dzielnice jak z futurystycznych opowieści. Jednak kraj ten oferuje znacznie więcej. Tradycyjne beduińskie wioski, oazy i targi wielbłądów oraz piaszczyste plaże. Tutaj znajdziecie wszystko, co największe i najniezwyklejsze. Zapraszam na wspólną filmową wycieczkę po najciekawszych miejscach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Travel Fan. Przygoda z szejkiem zaczyna się tutaj. Znajdujemy się na poznańskiej Ławicy. Boeing naszego przewoźnika właśnie przygotowywany jest do lotu, zwolna zapraszając na swój pokład. Nieśpiesznie garnąc się do kolejki, spokojnie czekamy na swój czas. Wyczekując odpowiedniego momentu, z biletem w ręku, melduje się na odprawie. Miłość do podróży wymaga czasem wielkich poświęceń. Mimo doskwierających kłopotów zdrowotnych, jak widać na załączonym obrazku, spowodowanego tym zmęczenia, ambitnie garnę się do samolotu. Jeszcze tylko kilka kroków i żegnam się na jakiś czas z polską ziemią, wchodząc na pokład lecącego w kierunku Zatoki Perskiej aeroplanu. Napis Fly Dubai daje nadzieję, że już niebawem zawitamy do szerokości geograficznych, gdzie o tej porze roku słoneczko radzi sobie znacznie lepiej. Zasiadam zatem sobie na przypisanym mi miejscu i spoglądając przez okno żegnam się wzrokiem ze spowitą w gęstych chmurach ojczyzną. Informacja na ekranie pokazuje, że lot zajmie nam nieco ponad 5 godzin. Początkowa radość spowodowana multimediami szybko zmalała, gdyż w większości okazały się odpłatne. Cóż, pozostaje zatem jedynie śledzenie trasy lotu. Po zapoznaniu się z orientacyjnym szlakiem przelotu nastąpił przewidywany zwykle programowo o tym czasie instruktaż bezpieczeństwa. Tym razem wykonywany zwykle przez obsługę pokaz zastąpił animowany filmik. Występujący w nim arabsko wyglądający bohaterowie dali jakoby do zrozumienia, że powoli musimy przestawić się na nieco inne wzorce kulturowe. Czas ostatecznie zamknąć luki bagażowe, zapiąć pasy, przestawić telefony na tryb samolotowy i finalnie przygotować się do lotu. 3, 2, 1, już. Stalowa maszyna opuściła płytę lotniska, przedzierając się przez gęsty płaszcz chmur, wzbiła się w przestworza. Zatem lecimy. Kierunek Dubaj. Siedzenie przy oknie, choć najmniej wygodne, ma to do siebie, że podziwiać można widziane z lotu ptaka krajobrazy. Ledwo dobrze wzbiliśmy się w nieboskłon, a już na dobre żegnamy się z Polską. Jak wynika z mapy przelotu, właśnie przelatujemy nad Słowacją, biorąc kurs na Węgry i Rumunię. Na wysokości tejże ostatniej gęsta pierzyna chmur na dobre spowiła całą resztę przemierzanych pod nami południowo-wschodnich Bałkanów, całej Turcji oraz północnego i centralnego Iranu. Dalszych opowieści opisujących mijane pod nami krajobrazy zatem nie będzie. Znajdująca się na przedzie samolotu kotara oddziela klasę premium od ekonomicznej, zabierając przy okazji dostęp do toalety. Po mniej więcej 2 godzinach lotu nadszedł czas na serwis obiadowy. Choć Fly Dubai uznawany jest za emiracką tanią linię, jak na rejsówkę przystało, w cenie biletu mamy zapewniony posiłek. Mając wybór między wege a chicken, wybrałem drugi zestaw. Dla lepszego morale, no i zarazem dla bardziej efektywnego trawienia, kilka kwadransów po obiedzie nadszedł czas na popołudniową herbatę bądź kawę. Gorący napój koi moje zmęczone przeziębieniem gardło.
Tuż przed zachodem słońca na chwilę ukazał się pod nami południowy Iran. Znak, że do końca podróży mamy już niedaleko. Niestety, niebo nad dubajskim lotniskiem zakorkowane. Krążymy zatem około godziny, czekając, aż zwolni się miejsce na płycie lotniska. Zamiast o przewidywanym czasie, procedurę lądowania kapitan przeprowadza ze sporym opóźnieniem. Pod nami migocące ferią świetlnych iluminacji dubajskie peryferia. Pięknie oświetlona metropolia czeka na kolejnych spragnionych wrażeń przybyszów. Coraz bardziej obniżamy lot. Widziane z okna widoki ukazują coraz więcej szczegółów. To już ostatnie metry dzielące nas od osiągnięcia płyty lotniska Dubai International, uznawanego za jeden z największych portów lotniczych świata. Zatem witajcie w Dubaju. Jest nieco po 22. Przyjemne plus 24 stopnie Celsjusza zachęca do opuszczenia samolotu i przywitania się z Emiratami. Przed nami Dubaj. Już od pierwszej chwili styczności metropolia zachwyca rozmachem. Nasze zwiedzanie zaczynamy od świątyni handlu Dubai Mall. Pod względem powierzchni jest największym centrum handlowym na świecie. Wynosi ona bowiem aż 112,4 hektara. Klimatyzowany korytarz prowadzi nas wśród ekskluzywnych sklepów pod słynne dubajskie fontanny. O tej porze podziwiamy jedynie otulający wypełniony wodą basen ciąg ogromnych apartamentowców, pośród których góruje nad całością ogromna bryła Burdż Khalifa. Będący w chwili kręcenia filmu największym budynkiem świata, posiada 163 piętra, mierząc 828 metrów wysokości. Będąc tu po raz pierwszy, nachodzi ogromna ochota, aby obejrzeć budynek od środka. Trapy, ruchome schody, podjazdy oraz kręte korytarze prowadzą nas przez miejsca opowiadające o historii powstania tej niezwykłej konstrukcji. Poglądowe animacje uzmysławiają nam, w jakim tempie, jakimi etapami oraz w jaki sposób był wznoszony budynek. Jako jedni z pierwszych w tym dniu podchodzimy do windy. Rano nie ma tu bowiem jeszcze sporych kolejek. Prędkość windy robi wrażenie. W sekundę jest ona w stanie pokonać aż 10 pięter. Na samej górze można się zatem znaleźć dosłownie w okamgnieniu. Aby uniknąć zawrotów głowy, w trakcie przejazdu prezentowana jest specjalna animacja oraz odtwarzana nastrojowa muzyka. Już po kilku chwilach jesteśmy na 124 piętrze, gdzie z przeszklonego tarasu widokowego możemy podziwiać niezwykłą panoramę Dubaju. Z perspektywy Burdża okalające nas okazałe wieżowce wydają się dość mizerne. Rozległa panorama robi ogromne wrażenie. W zależności od panujących warunków atmosferycznych z perspektywy tarasu ujrzeć można całkiem sporą część miasta. Jak to dobrze, że akurat nad miastem nie było smogu. Zatem, jak widać, widoczność była całkiem znośna. Komu mało wysokości, może jeszcze podejść schodami jedno pięterko. Na więcej nie ma co liczyć, przynajmniej w tej cenie i tak dość drogiego biletu. Jadąc tam w godzinach porannych, czyli w tańszej opcji niż przed tak zwanym szczytem, kiedy to warunki widokowe są zazwyczaj najlepsze. A ponoć takowe są, gdy następuje tak zwana złota godzina. Dojazd na najwyższe 163 piętro w opcji At the Top Sky to niemal podwójny wydatek w stosunku do ceny podstawowej i zakrawa o zawrót głowy jeszcze przed samym wjazdem. Nacieszywszy oczy przepięknymi widokami rozległych dubajskich przestrzeni, powracamy windą na ziemię. Ponoć można by to było zrobić też schodami i to aż ze 160 piętra. Aby dojść na parter, trzeba byłoby przemierzyć aż 2909 stopni. Trochę długo by to zajęło, a mój czas jest dość ograniczony. Wolę go przeznaczyć na zwiedzanie innych atrakcji, jakie oferuje Dubai Mall.
Na powierzchni odpowiadającej 160 boiskom do piłki nożnej znajduje się ponad 1200 sklepów oraz 120 kawiarni i restauracji. Moje zwiedzanie zaczynam od sklepu z czekoladą wyprodukowaną z mleka wielbłąda. Pomijając zawrotną cenę, smak raczej nie zachęca do stania się fanem tego specyfiku. To jeden z nielicznych tradycyjnych, rodzimych suwenirów. Dubai Mall jest nie tylko największym centrum handlowym na świecie, ale także jednym z najbardziej spektakularnych miejsc zakupowych i rozrywkowych. Ilość zgromadzonych tu znanych światowych marek powala. Jedną z atrakcji obiektu jest największy na świecie sztuczny wodospad, zaprojektowany przez singapurską pracownię DPA Architects. Fontanna poświęcona jest poławiaczom pereł, jednemu z głównych niegdyś rzemiosł kraju. Wodospad liczy aż 24 metry wysokości i przebiega przez wszystkie 4 poziomy budynku. Utworzeni z włókna szklanego skoczkowie zdają się skakać w nurt wodnej toni, aby dostarczyć perłę wprost do znajdującego się w handlowej galerii jednego z jubilerskich sklepów. Kolejną ciekawostką jest znajdujące się tu lodowisko o wymiarach olimpijskich. Wystarczy jedynie zarezerwować wejściówkę, aby zaszaleć sobie na tafli Dubai Ice Risk, chłodząc się zarazem przed panującym na zewnątrz upałem. Jedną z bardziej znanych atrakcji obiektu jest także dubajskie akwarium o pojemności 10 milionów litrów wody. W znajdującym się tu podwodnym zoo pływa 140 gatunków reprezentujących ponad 33 000 okazów zwierząt morskich, w tym największa ławica rekinów piaskowych na świecie. Wysoki na 11 metrów, sięgający aż 3 kondygnacji główny zbiornik mierzy 51 metrów długości i 20 metrów szerokości. Dubai Mall Aquarium uznawane jest za jedno z największych podwieszanych akwariów na kuli ziemskiej. Dubai Mall to miejsce, gdzie świat zwariował. Znajdujące się na wystawie Złote Jordany sięgają często kosmicznych cen. Tak oto forowane na coś niezwykłego bezguście sięga tu zenitu. Dziwię się, jak można chcieć nosić coś tak ohydnego. Kupując sobie takie buty, pomyślcie o tysiącach głodujących, sponiewieranych przez los naszych bliźnich. Dubai Mall to atrakcja sama w sobie. Aby poznać zakamarki tego ogromnego rozrywkowo-handlowego centrum, można by z pewnością spędzić tu cały dzień oraz poświęcić osobny film. My tymczasem przemieszczamy się wielopasmowymi drogami przez dubajskie centrum, przyglądając się z zainteresowaniem ogromnym wieżowcom, gdzie swoje siedziby mają wszystkie liczące się zagraniczne oraz emirackie firmy. Dubajskie centrum to także miejsce dla luksusowych sklepów, prestiżowych hoteli oraz drogich apartamentowców. To miejsce, które nieustannie żyje pełnią życia. W końcu nie na darmo miasto uznawane jest za jedno z najważniejszych ośrodków biznesowo-turystycznych na świecie. Przez wiele lat pracujące na swoją pozycję, co rusz wymyślając kolejne atrakcje, choćby mijana Dubai Frame, mierząca ponad 150 metrów wysokości i 95 metrów szerokości, największa na świecie ramka, wybudowana tylko po to, aby z jej szczytu obserwować miasto. Jesteśmy w dzielnicy Al-Fahidi. Zwiedzamy znajdujące się tu Muzeum Kawy. To właśnie Arabowie jako pierwsi zapoczątkowali zwyczaj pijania tego napoju. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Już od samego wejścia wita nas wiszący w powietrzu kuszący aromat kawy. Dzięki zgromadzonym w muzeum eksponatom można się dowiedzieć nie tylko, jak kiedyś parzono i podawano kawę w różnych kulturach i tradycjach, ale również poznacie historię tego napoju. Dowiemy się m.in., że do Arabii kawa dotarła z wyżyn Etiopii. Wystawa prezentuje ceramikę oraz urządzenia związane z parzeniem kawy, plansze poglądowe, a także stare banery reklamowe. W ramach odwiedzin serwowana jest także parzona na sposób arabski kawa z kardamonem.
jako niekawiarz wystawę traktuje bardziej z obowiązku, a nie z fascynacji. Tym chętniej opuszczam mury muzeum i udaje się na krótki spacer uliczkami prowadzącymi wśród historycznych budynków. Stare XVIII-wieczne budowle obecnie są solą w oku nastawionych na nowoczesność zarządców miasta, którzy najchętniej odcięliby się całkowicie od swej dość skromnej przeszłości biednych nomadów, żyjących z hodowli zwierząt, uprawy daktyli oraz poławiania pereł. Repliki namiotów oraz ich wyposażenie pozwalają uświadomić sobie, jak skromnie żyło się tu jeszcze 2 pokolenia wstecz, tuż przed rozpoczęciem naftowego boomu gospodarczego. My tymczasem przechodzimy nad kanał wodny, gdzie drewnianą łodzią, tak zwaną Abra, przeprawiamy się na drugą stronę The Creek. Jeszcze do 1960 roku, przed budową tunelu i mostów, transport łodzią był jedynym sposobem przedostania się pomiędzy prawobrzeżną i lewobrzeżną częścią miasta. Abry zaczęły być wykorzystywane w okolicach roku 1860. Mimo pobudowanych w mieście wielu mostów, nadal pełnią bardzo ważną funkcję w przemieszczaniu się ludzi z jednego brzegu na drugi. Rejs łodzią to także możliwość przyjrzenia się miastu od strony wody, ujrzenia nabrzeżnej zabudowy, a także przyjrzeniu się korzystającym z publicznego transportu ludziom, wtapiając się niejako w tłum. Krótki, raptem kilkunastominutowy rejs łodzią Arba wiedzie nas na drugi brzeg, w kierunku tętniących życiem suków. Gwarny dubajski rynek oferuje na rozstawionych wzdłuż wąskich ulic straganach wszelkiej maści mydło i powidło. Sprzedawcy często skupiają się razem w oparciu o rodzaj towarów. W trakcie spaceru trafić możemy zatem na suk owocowo-warzywny, przyprawowy, tekstylny, czy też podziwiany właśnie suk z wyrobami ze złota. Sporych rozmiarów uliczkę otaczają wyłącznie sklepiki ze złotem oraz jubilerskimi precjozami na bazie tego kruszcu. Wyroby kuszą swoim pięknem. Jest na czym zawiesić oko. Na suku działa ponoć aż 380 sprzedawców detalicznych zajmujących się handlem złotem. Największe zainteresowanie wzbudza gwiazda Taiba, odnotowany w księdze Guinnessa największy na świecie, ważący 64 kg, z czego 58 kg to sam kruszec, ogromny złoty pierścionek. Został on wykonany w 2000 roku, a obecna jego wartość to $3 miliony. Gold Suk to atrakcja sama w sobie. Wszędzie czuć tu pieniądz. Poza spragnionymi sensacji ciekawskimi turystami nie brakuje tu także prawdziwych klientów. W porównaniu z innymi regionami świata złoto jest tu nieco tańsze. Wielu przybyszów liczy zatem na zrobienie korzystnego cenowo dobrego interesu. Kupujący mogą też liczyć na zwrot na granicy i tak niskiego podatku, gdy opuszczać będą Emiraty. Wędrując uliczką handlarzy złotem, przyjrzeć się możemy scenkom z życia tej części bazaru. Jedną z nich jest przylepiona do sklepów ze złotem lodziarnia, z kolejką oczekujących na lodowy smakołyk. Dalej bazar przechodzi w ofertę turystycznych pamiątek, chętnie kupowanych przez rzesze turystów. T-shirty, lampy, perfumy oraz przyprawy, czyli wszystko to, co turyści chętnie kupują jako trofeum ze swego wakacyjnego wyjazdu. Suk Al-Fahidi to targowisko, które oferuje wyjątkowe doświadczenie zakupowe, będąc zarazem niezwykle atrakcyjnym dla przybyszów zjawiskiem socjologicznym. Zawsze, gdy jestem na tego rodzaju targowisku, zastanawiam się, że pomimo tak licznej konkurencji wszyscy jakoś utrzymują się i zapewne rzadko kto tu bankrutuje. Prowadzone z ojca na syna sklepy to przedsięwzięcia rodzinne i wielopokoleniowe. Każdy próbuje uszczknąć tu swój kawałek tortu. Jedną z ikon Dubaju jest słynna sztuczna wyspa o kształcie palmy. Stoimy u jej podnóża, u wejścia do wieżowca Palm Tower, gdzie na 52. piętrze znajduje się taras widokowy z niezapomnianym widokiem na Wyspę Palmową. W zamysłach jest powstanie jeszcze 2 tego typu wysp, choć koncepcja ta nie do końca jest pewna.
Pomysł stworzenia sztucznego archipelagu wiązał się z bardzo prozaicznym problemem. Planem szejka Dubaju Mohammeda bin Rashida Al Maktouma było przekształcenie nowoczesnego miasta w najbardziej luksusowe centrum turystyki, jakie widział świat. Szejk pragnął zwiększyć trzykrotnie liczbę turystów z 5 do 15 milionów rocznie. Przeszkodą była krótka linia brzegowa miasta, która ma zaledwie 72 km. W obawie przed tym, że potencjalni goście zrezygnują z podróży do Dubaju, bo nie będą mogli wynająć apartamentu z widokiem na morze, powstał odważny plan. Rozwiązaniem problemu miało być wybudowanie wysp, które powiększyłyby linię brzegową o kilkaset dodatkowych kilometrów. Wyspy palmowe składają się wyłącznie z piasku pozyskiwanego z dna Zatoki Perskiej i po części importowanych aż z Australii skał. Piasek był rozpylany, a następnie przy użyciu technologii wibroprasowania formowany w określony wcześniej kształt. Niezbędne okazało się też uformowanie kamiennych falochronów, których zadaniem jest ochrona wysp przed działaniem morskiej wody. Poważnym problemem jest też zachowanie ich perfekcyjnego kształtu. Aby wyspy wciąż przypominały palmy, konieczne jest ciągłe uzupełnianie piasku uparcie wymywanego przez wodę. W związku z tym utrzymanie atrakcji w pierwotnym stanie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Taras położony jest na wysokości 240 metrów, oferując 360-stopniowy widok na Palm Jumeirah, Dubai Marina oraz inne okoliczne budowle. Nazwa Palma Jumeirah oznacza palmę daktylową. Składa się z pnia oraz 16 liści. Już w chwili swego powstania Jumeirah okrzyknięta została 8. cudem świata oraz rajem dla turystów. Póki co jest jedyną ukończoną wyspą w sztucznym archipelagu. Słynie z ekskluzywnego charakteru, licznych atrakcji turystycznych, kompleksów wypoczynkowych i bogatego zaplecza noclegowego. Roi się na niej od luksusowych hoteli, apartamentowców, willi, ekskluzywnych restauracji, punktów usługowych, stylowych klubów plażowych oraz drogich sklepów. My tymczasem zawitaliśmy na sam czubek Palmy, mieszczący 5-gwiazdkowy resort Atlantis de Palm. Już od samego parkingu wizyta w tym miejscu robi na przybyszu ogromne wrażenie. Miejsce to wyróżnia się imponującymi przestrzennymi wnętrzami z ciekawą architekturą. Na uwagę zasługują snobistyczne sklepy. W jednym z nich odnaleźć można kolekcję gadżetów z autografami gwiazd sportu, oczywiście z cenami rangi tegoż miejsca. Podczas przechadzki odnalazłem też firmowaną restaurację znanego z Hell's Kitchen Gordona Ramsaya. To jedna z wielu topowych jadłodajni w tym resorcie. Powodem, który sprowadził mnie w to miejsce, nie są jednak żadne snobistyczne ochy i achy, lecz imponujących rozmiarów akwarium. Lost Chambers, bo taka jest jego nazwa, w swym zamyśle nawiązuje do wyimaginowanych ruin zaginionego miasta Atlantydy. To jedno z największych akwariów na świecie. Głębokie na 10 metrów mieści 11,5 miliona litrów wody. W jego wnętrzu żyje około 65 tysięcy morskich stworzeń. Przewodzące na myśl Atlantydę podwodne tunele w swym założeniu zabierają gości w tajemniczy świat zaginionej cywilizacji z malowniczymi ruinami oraz wrakami statków. W 10 efektownie zaaranżowanych komnatach zobaczyć można niezwykle barwną kolekcję morskich stworzeń. Akwarium zawiera żyjące w Zatoce Perskiej gatunki rodzime, jak też zamieszkujące różne tropikalne części świata okazy egzotyczne. Utrzymywanie przy życiu tak wielu gatunków podwodnej flory i fauny w przypominającym naturalne, sztucznym środowisku to przedsięwzięcie zwykle trudne i wymagające. Zarówno hodowla samych zwierząt, odpowiedni jej dobór, jak też utrzymanie odpowiednich parametrów wody oraz odpowiednie jej natlenianie sprawia przed obsługą olbrzymie wyzwania. Wizyta w Lost Chambers to zjawisko estetyczne, warte odwiedzin tego miejsca, aby obcując ze światem podwodnym spędzić tu niezwykle ciekawe chwile.
Kolejną atrakcją jest biegnąca wzdłuż głównego pnia wyspy jednoszynowa Palm Jumeirah Monorail, z której to okien w trakcie przejazdu podziwiać można niezwykle spektakularne widoki na sztuczną wyspę, jak też jej największe atrakcje. Licząca 5,5 km, otwarta w 2009 roku kolejka porusza się wyłącznie po wyspie. Jej nowoczesny design nawiązuje do futurystyczności samej Palmowej Wyspy, jej niezwykłości oraz atrakcyjności jako miejsca niebywałego. Podczas podziwiania Palmowej Wyspy warto wspomnieć, że prace nad jej budową rozpoczęto w 2001 roku. Formowanie terenu o powierzchni 6 km² zakończono w 2006 roku. Powstała na 11 milionach metrów sześciennych wydobytego z morza piasku. Co ciekawe, ten, którego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na pustyni jest pod dostatkiem, nie nadawał się, gdyż był zbyt drobny, więc trzeba było przywieźć inny z Zatoki Perskiej. Niezwykle precyzyjne i specjalistyczne prace inżynieryjno-budowlane prowadzili wykonawcy z Ameryki i Europy. Na realizację projektu wydano astronomiczne kwoty. Ale jak to mówią, któż bogatemu zabroni, jeśli ma taki kaprys? Przejeżdżamy wśród morza apartamentowców przez dzielnicę Dubai Marina. Obecnie jest to najbardziej luksusowy dystrykt pełny drogich apartamentowców. Generalnie wieje tu pustką. Ulokowane tu kluby plażowe windują ceny wstępu do absurdu, bardzo ograniczając tym sposobem ilość osób spędzających tu swój wolny czas. Publiczna niewielka darmowa plaża jest tu raptem zaledwie jedna. Mocno oblegana należy do bardzo popularnych miejsc wypoczynku. Dojechaliśmy do dubajskiej mariny, skąd wynajętą elegancką łodzią motorową udajemy się w rejs po kanałach. W trakcie wchodzenia na pokład załoga informuje nas o strefie bosych stóp, przy okazji obdarowując każdego z gości butelką wody. Chodząc po pokładzie bez obuwia w razie kołysania się czy też mokrej podłogi, nasze przemieszczanie się jest bardziej stabilne. Ruszamy głównym kanałem, podziwiając nowoczesną architekturę umieszczonych wzdłuż wodnej drogi ogromnych wielopiętrowych budynków. Dubai Marina to generalnie ulokowane na sztucznym akwenie wzdłuż kanałów eleganckie wysokościowe budynki. Tutejsza marina może pomieścić około 700 jednostek pływających. Tu bywa się, aby widzieć i być widzianym. Oddalając się nieco od zwartej zabudowy, podziwiać można efektowną panoramę tego miejsca. Wśród mrowia potężnych wieżowców poczytne miejsce zajmuje Princess Tower, mający 414 metrów wysokości, liczący 100 pięter, najwyższy budynek mieszkalny w Dubaju. Według stanu na grudzień 2022 roku jest czwartym na świecie w tej kategorii. Oczywiście statystyki zmieniają się tu szybko, gdyż powstają kolejne imponujące, bijące rekordy budynki. Kanał z dwóch stron połączony jest morzem. Wśród najnowszych atrakcji mariny jest zjazd najdłuższą miejską tyrolką na świecie. Zespół X-Line Dubai Marina organizuje codziennie przez cały rok zjazdy z jednego z wieżowców Amway Towers GBR z wysokości 170 metrów na platformę budynku Marina Mall po drugiej stronie drogi wodnej. Podczas zjazdu nad wodą zjeżdżający rozwijają prędkość 80 km na godzinę. To zdecydowanie nie jest zajęcie dla osób o słabym sercu. Słynąca z pięknej, okalającej wodny akwen promenady Marina kusi mnóstwem sklepów i restauracji. Ceny oczywiście do niskich nie należą. My tymczasem przejeżdżamy do kolejnej słynnej świątyni handlu Mall of the Emirates z kompleksem kin oraz 560 ekskluzywnych sklepów mieszczących najsłynniejsze odzieżowe, kosmetyczne i techniczne marki świata. Najbardziej popularnym miejscem przyciągającym rzesze gapiów oraz odwiedzających jest znajdujący się tu słynny kryty stok narciarski. Zajmuje powierzchnię 22,5 tysiąca m². Liczy 5 sztucznie naśnieżonych stoków narciarsko-snowboardowych o różnej skali trudności.
Na terenie snowparku znajdują się także m.in. tor saneczkowy, lodowisko i jaskinia lodowa, a także szkółka narciarska. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających ośrodek są pingwiny, kilka razy dziennie wypuszczane na teren obiektu. W 2016 roku ośrodek wyróżniony został nagrodą World Sky Awards jako najlepszy kryty ośrodek narciarski na świecie. Dubajskie wielkopowierzchniowe centra handlowe to atrakcja sama w sobie. Warto odwiedzić je nie tylko, aby dokonać w nich zakupów, ale żeby podziwiać właśnie mieszczące się w nich pozazakupowe atrakcje. Kolejną z nich jest Souk Madinat Jumeirah, mieszcząca się na powierzchni 40 hektarów, otoczona kanałami replika arabskiego miasteczka, zwana jest także dubajską Wenecją. Poza kompleksem kilku 5-gwiazdkowych hoteli oraz mrowiem butików, znajduje się tu również 50 różnych restauracji, klubów nocnych i lokali gastronomicznych zaspokajających każde, nawet najwybredniejsze podniebienia. Z tarasu jednej z restauracji rozpościera się widok na kolejną ikonę Dubaju, tak zwany żagiel. Burj Al Arab to póki co najwyższy i jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Specjaliści z branży hotelowej po zapoznaniu się ze standardem hotelu rozważyli nawet stworzenie kolejnej, 6. kategorii hotelowej. Właściciele hotelu zaakceptowali jednak 5 gwiazdek dla określenia standardu ich obiektu, dodając tylko do nich słowo deluxe, to jest absolutny luksus. Przedstawiam garść informacji o tym, co warto wiedzieć i co należy pamiętać, jadąc do Emiratów. To już koniec naszego objazdu po Emiratach. Ruszamy wprost z nadbrzegu Oceanu Indyjskiego z położonej niedaleko Fudżajry miejscowości Dibba w kierunku Dubaju na tamtejsze lotnisko. Zerkając na góry Hadżar, podziwiając okraszone odrobiną zieleni surowe, spalone słońcem widoki, w myślach przetrawiamy wspomnienia o wizycie na Półwyspie Arabskim, spotkaniu z Orientem i podróży przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wybierając się na te szerokości geograficzne, pamiętajcie o zabraniu ze sobą nakryć głowy oraz kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Choć o dziwo, w wypadku odwiedzanych przeze mnie zimą Emiratów, zwłaszcza w Dubaju, gdzie większość atrakcji podziwia się z perspektywy klimatyzowanych pomieszczeń, bywało, że czapka przydawała się dopiero w dniu przeznaczonym na wypoczynek przy basenie. Gdy spodoba się nam jakiś pamiątkowy gadżet, warto go kupić niezwłocznie. Potem możemy już tego nie dostać. Najbardziej atrakcyjny cenowo jest Blue Souk w Szardży, a także zakupy w Lulu Hypermarket w Dibba. Ceny są tam najbardziej przyjazne. Uważajmy na zakupy na targu owoców w zaprzyjaźnionym sklepie. Daktyle w czekoladzie to wydatek aż 80 zł za pakiet 2 paczek, gdzie we wspomnianym markecie mamy takie same opakowania po 25 zł w detalu. W przeciwieństwie do Egiptu bądź Indii, w Dubaju nie ma męczących ulicznych sprzedawców. Nikt nie będzie zatem molestował, aby kupić czyjś towar, którego często nie chcemy. Alkohol w Emiratach to towar bardzo drogi, choć coraz częściej spotykany i dostępny, zwłaszcza w hotelach i dobrych restauracjach. Ceny abstrakcyjne i zniechęcają do konsumpcji. W zamieszkiwanym przeze mnie hotelu w Dubaju koszt drinka to wydatek między 80 a 120 zł, a piwa między 50 a 70. W hotelu pobytowym nad Oceanem Indyjskim ceny za drinki to równie zniechęcający wydatek, średnio około 40 zł. Żeby zakupić w detalu alkohol, bywa, że często trzeba mieć nawet specjalne pozwolenie. Warto zatem zrobić odpowiedni zapasik rozweselaczy już w Polsce i nadać je w bagażu odprawianym, a także dokupić coś w coraz droższej polskiej bezstówce. Póki co wwożenie w ilościach dozwolonych prawem nie jest w Emiratach zabronione. Emiraty od pewnego czasu walczą z nałogowymi palaczami.
Ceny za paczkę papierosów ze śmiesznie niskich od jakiegoś czasu podskoczyły do cen takich jak w Polsce. Kupno fajek, zwłaszcza niedostępnych w Unii Europejskiej smakowych pstrykaczy, warto odłożyć do czasu powrotu, kiedy to ceny na lotnisku w Dubaju ciągle przelicznikowo zachęcają do zakupów. Ceny magnesów to zazwyczaj wydatek od 10 zł za sztukę bądź około 30 zł za pakiet. Podczas wizyty w Emiratach, zwłaszcza w Dubaju, warto rozejrzeć się za tańszymi niż w Polsce złotem, markową elektroniką oraz odzieżą. Ceny samochodów wydają się też bardziej korzystne. Ceny w restauracjach, także tych hotelowych, bywają z kosmosu. Warto rozejrzeć się za street foodem albo zabrać z Polski liofilizowane pakiety podróżne. Ceny za większość atrakcji bywają irracjonalnie wysokie. Warto wziąć pod uwagę taki stan rzeczy, decydując się na wyjazd do Emiratów. Także koszty wydatków osobistych bywają w tym kraju znacznie wyższe niż w innych nastawionych na turystów krajach. Należy być świadomy, że większość towarów spożywczych jest przez ten kraj importowana. W wielu miejscach można zapłacić kartą kredytową. Zwykle doliczana jest wtedy opłata prowizyjna, która wynosi 3,1%. W niektórych Emiratach nadal obowiązuje prawo szariatu. Kupno, posiadanie oraz spożywanie alkoholu jest tam surowo wzbronione. Także najważniejsze święto dla muzułmanów, czyli Ramadan, jest bardzo przestrzegane. Picie, palenie i jedzenie w miejscach publicznych od wschodu słońca aż do jego zachodu są niemile widziane, a często karane. Podczas wizyt w świątyniach trzeba liczyć się z odpowiednim ubiorem. Zwłaszcza panie muszą brać pod uwagę spore utrudnienia, dostosowując swój ubiór do wymogów religii. Bywa, że także krótsze spodnie u panów mogą spotkać się z nieprzychylnością wpuszczających. Może być tak, że do jednej świątyni zostaniemy wpuszczeni bez problemów, gdy do innej, będąc tak samo ubranym, można już nie wejść. Wejście sprawdzane jest na oko i zależy od dobrej woli wpuszczającego. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. To już ostatnie chwile na emirackiej ziemi. Wieża kontrolna Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju przekazała pozwolenie na wystartowanie. Żegnamy wzrokiem Dubaj, kierując ku niemu piękne wspomnienia. Widzianą z góry panoramę tworzą niekończące się przedmieścia niezbyt wysokich apartamentowców oraz jednorodzinnych domów, wpisane w pozbawiony zieleni, rdzawo-beżowy, pustynny krajobraz. Korzystając z dobrej widoczności, póki co delektujemy się widzianymi z okna naszego Boeinga pięknymi widokami Dubaju, Szardży oraz Adżmanu, tworzącymi jeden ogromny, wielkomiejski ciąg zabudowań. Mrowie budynków oraz urozmaicona ręką ludzką linia brzegowa tworzą przesuwający się pod nami widok. Błękit wód Zatoki Perskiej tworzy kontrast z buro-szarymi kolorami Półwyspu Arabskiego. Wpatrując się w przesuwające się zwolna widoki, chłonę ostatnie wrażenia odbytej właśnie podróży. Spoglądając na monitor, odczytuję informację, że czas mojego powrotu na poznańską Ławicę to około 6 godzin i 32 minuty. Dzięki sprzyjającym wiatrom finalnie lot okaże się o około pół godziny krótszy. Ledwo nieznacznie zdążyliśmy oddalić się od miejsca naszego startu, wkraczając w przestrzeń powietrzną Iranu, nie wiadomo kiedy niebo pokryło się czapą gęstych chmur. Niestety, takie widoki towarzyszyć nam będą bez wyjątku przez resztę trasy. Wygląda na to, że zima nie odpuszcza na całej linii, pokazując nam swoje ponure oblicze. Nie zważając na zastane okoliczności przyrody, lecąc do kraju, wieziemy ze sobą w naszych sercach wspomnienia słońca, piasków pustyni oraz ciepłej nadoceanicznej bryzy, wioząc do domu nadzieję na rychłe nadejście wiosny.
الفن قبل العالم يلتقي الناس. Poszukiwani patroni, może to właśnie Ty zechcesz być jednym z nich. Świat jest piękny, a podróże to moja pasja. Dlatego chciałbym się dzielić z Wami moimi podróżniczymi przeżyciami. Nie jestem typem gadającej głowy. Zdecydowanie bardziej wolę nie przed, a zza kamery pokazywać Wam mój świat, tworząc wideoprzewodniki. A wychodzi mi to chyba coraz lepiej. Publikuję filmy, w których wartością nie jest wyłącznie obraz, ale informacje o zwiedzanych miejscach, moje subiektywne wrażenia oraz estetyczne i duchowe doznania. Od kwietnia 2010 roku prowadzę na YouTube autorski kanał travelfan.pl, który z biegiem lat zyskuje coraz większą rzeszę widzów. Jeśli podoba się Tobie, co robię i widzisz w tym potencjał, to zapraszam do wsparcia mojej pracy. Wybierz opcję donate'u, która najbardziej Ci odpowiada. Wszelki, bez wyjątku grosz, z pewnością się przyda i zostanie dobrze wykorzystany. Z każdym z poszczególnych wariantów patronate'u wiążą się dla Ciebie różne przywileje. Im wyższy donate, tym oczywiście jest ich więcej. Zostań moim patronem. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie. Dołącz do patronów. Wejdź na patronite.pl/travelfan.pl. Z filmami Travelfan w podróży poznajmy razem świat. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travelfan.